Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl, no i kanału na YouTubie Tank Models TV. Dzisiaj tak, cofamy się, robimy sobie powrót do przeszłości, cofamy się do roku 1978, ale doprecyzuję dokładnie do 1980. Zaprezentuję Wam dzisiaj model Nakajima Kate. Za mną widzicie pudełko dokładnie tutaj. Widzicie Nakajimę w skali 1:35. Unboxing znajduje się na kanale. A ja dzisiaj z kategorii Vintage ten model Wam zaprezentuję. Jest to dokładnie model z 1980 roku. Wspominamy, wspomnień czar w każdym razie. No i oczywiście zapraszam Was na rys historyczny, a następnie na unboxing. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. I już zapewne domyślacie się, bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie Nakajima B5N typ 97, nazywany przez aliantów Kate. Jest to trzyosobowy bombowiec torpedowy japońskiej marynarki wojennej. Posiadał wiele nowych rozwiązań, takich jak na przykład chowane podwozie, system składania skrzydeł i półzintegrowane zbiorniki paliwa. I właśnie ten model widzicie teraz na ekranach. Prototyp został ukończony 31 grudnia 1936 roku i po 3 miesiącach testów został przyjęty do służby w marynarce wojennej w grudniu 1937 roku. Wczesna wersja, typ 97 Mk1, była wyposażona w silnik Nakajima Hikari z 710 końmi mechanicznymi i była używana podczas wojny chińsko-japońskiej. W grudniu 1939 roku przyjęto do użytku Nakajimę B5N2 typ 97 Mk3. I właśnie ten model widzicie teraz na swoim ekranie. Późniejszą wersję wyposażono w silnik Sakae model 11. Dzięki nowemu silnikowi poprawiono osiągi prędkości. Od początku wojny na Pacyfiku, czyli 8 grudnia 1941 roku, samoloty typ 97 Mk3 odniosły wiele zwycięstw, działając w połączeniu z myśliwcami Zero i bombowcami nurkującymi Aichi D3A typ 99. Kate wykazywały się skutecznością podczas ataku np. w Pearl Harbor, w bitwie na Morzu Koralowym i podczas bitwy o Midway. W 1943 roku Nakajima B5N2 Mk3 Kate zaczęła być powoli zastępowana przez Nakajimę B6N Tenzan. Samolot był uzbrojony w pojedynczy karabin maszynowy WZ-92 kalibru 7,7 mm w tylnej kabinie. Uzbrojenie podwieszone stanowiło torpeda typ 91 albo do 800 kg bomb w jednej z konfiguracji. Jedna bomba przeciwpancerna lub burząca o masie 800 kg, dwie bomby 250 kg lub 6 bomb 60 kg albo, uwaga tutaj do celów szkoleniowych, bomby 30 kg. W tej chwili na ekranie widzicie startujący bombowiec torpedowy właśnie z podwieszoną torpedą z lotniskowca Akagi. Bombowce torpedowe typu 97 przewyższały w ówczesnych czasach światowe standardy samolotów bombowo-torpedowych i jeżeli chodzi o Kate, wyprodukowano ich około 1250 sztuk.
A na ekranie teraz widzicie w bojowym locie Kate i tu bardzo dobrze widoczna jest trzyosobowa załoga z bardzo dobrze widocznym tylnym strzelcem. No i oczywiście macie też, widzicie, torpedę. No i malowanie już późne na kolor zielony Nakajimę, bo Nakajima miała inny odcień zieleni. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? No tutaj chyba to wszystko, jeżeli chodzi o rys historyczny. Zapraszam, zapoznajcie się na przykład z jakimiś monografiami tego samolotu lub w ogóle samolotów bombowo-torpedowych imperialnej marynarki wojennej. No a teraz cóż, zapraszam Was a następnie zapraszam na unboxing. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Tak prezentuje się opakowanie, pudełko razem z artboxem modelu z 80 roku ubiegłego wieku. Boże, jak to brzmi. Posłuchajcie, no jest to staruszek, dokładnie ma 45 lat, nic dodać, nic ująć, a nawet jak dobrze się przyjrzymy ramkom, to 42 lata. Tak, dobrze mówię? 80? Nie, przepraszam, 47. Ja osobiście nie pamiętam, czy posiadałem ten model. Nie wszystkie modele Hasegawy były dostępne na przełomie lat 70-80 w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc było bardzo słabo, jeżeli chodzi o modele, a jeżeli były modele zachodnie, no to były one dość drogie. Słuchajcie, ten model w ogóle jest pod numerem, ciężko mi było w ogóle znaleźć ten model, bo to jest Hasegawa B i okazuje się, że jest to 0004. Ale opisany jest bardzo dobrze. Jest to Nakajima typ 97 Kate w kodzie alianckim, o czym już wspominałem. Jest to wersja B5N2, czyli krótko mówiąc ta późna wersja, praktycznie można powiedzieć finalna. Jeżeli chodzi o artbox, widzicie, że to pudełko jest dość mocno wyblakłe, jakby stało gdzieś na słońcu. Ja go kupiłem od jednej miłej pani na giełdzie modelarskiej na Facebooku ze względu na to, że zbierają kasę dla jakiegoś dzieciaczka. Tu widzimy już dużo lepsze kolorystyka, nie uległa ona tutaj zmianie pod wpływem słońca, a tu mamy prawidłowe malowanie właśnie Nakajimy Kate w kodzie alianckim jako samolot torpedowy biorący udział w ataku na Pearl Harbor. Tak, te samoloty brały udział w Pearl Harbor. No i tutaj mamy też inne samoloty, jakie wydała Hasegawa. Masa wspaniale wyprodukowanych modeli. I co mamy w torebce? Jest to model oryginalnie zapakowany. Fajnie, bardzo się cieszę, że jest zapakowany. Myślałem, że będzie otwarty. No a teraz zobaczymy najpierw sobie instrukcję. Instrukcja klasyczna, tak jak jest, jak to robi Hasegawa. I tu mamy dwa malowania, nawet trzy malowania, przepraszam, bo mamy dwa morskie malowania i jedno malowanie, powiedzmy to nie takie wyblakły szary kolor. Tutaj mamy ten model samolotu jako Mark III właśnie. I tu jest dowódca Fushida posłuchajcie, lotniskowca Akagi 1941 rok. I tu mamy też inne malowania tego właśnie bombowca torpedowego. Czy coś jeszcze nam zapodają? Tak, bo one były dwa miały malowania. Jedno było to typowo malowanie marynarki wojennej, a drugie było już z kolorem zielonym, wytarty takie miały te właśnie malowania. I tu widzimy, że właśnie mamy tak, jak były malowane, ciemna zielona, srebrne, ciemnozielona i co tu, dark green właśnie, też to właśnie samoloty były malowane.
No i co tutaj mamy? Krótką historię, dane taktyczne. No i sama, posłuchajcie, instrukcja. Niestety tutaj nie ma pilocików. Tak jak zgodnie z opisem jest to samolot trzyosobowy, czyli był, z tego co pamiętam, to chyba był pilot, dowódca i tylny strzelec, bombardier. Jakoś to tak szło. No i tu mamy możliwość wykonania samolotu w wersji torpedowej. Prosty samolot i zaraz zajrzymy sobie. Nie sprawi w ogóle chyba problemów w sklejaniu. Mi jeszcze Hasegawa nigdy nie sprawiła. A teraz sobie pozwolicie, otworzę torebkę. Torebka została otworzona. Mamy zestaw kalkomanii z 2 oznaczeniami samolotów. Jedna ramka, 2 takie same ramki mamy. No powiem wam, jestem mile zaskoczony. No, kawał samolotu. Pamiętajcie, że te samoloty miały składane skrzydła, ponieważ były to samoloty, które spokojnie mogły lądować na lotniskowcach. No i mamy tak, raz, 2, no i tak prezentuje się zawartość pudełka. Czyli mamy tak, takie 2 same ramki, no powiedzmy 2 takie same ramki, bo mamy część prawą i lewą, jeżeli chodzi o kadłub, tak? To tutaj mamy skrzydło, no i oczywiście mamy ramkę z elementami kabiny, silnik, osłony. No powiem wam, długi będzie samolot, to będzie naprawdę bardzo fajne. Samolot oczywiście z racji tego, że jest to samolot również lotniskowy, ma również hak. I zaraz sobie obejrzymy wszystkie szczegółowo ramki. A ja zacznę od ramki z oszkleniem. Bardzo proszę, tak prezentuje się ramka. Jeżeli chodzi o klarowność tej ramki, czy ona nam nie zniekształca? Nie, spokojnie możemy przeczytać, co jest pod spodem. Bardzo mocno jest podzielone, dużo pojedynczego oszklenia. No i tu trzeba będzie pokombinować bardzo mocno z maskami, które tu wykonam sobie samodzielnie. Tak, ponieważ te ramy były dość, stelaż, do których był przymocowane oszklenie, był dość duży. Jak oglądaliście właśnie Tora, no to tam było to bardzo dobrze pokazane. W tym filmie były jeszcze oryginalne samoloty. Czy coś tu jeszcze jest? Tak, są jakieś elementy o szkle, najprawdopodobniej tak. Wizjer dla, posłuchajcie, bombardiera jest, który jest z boku bodajże montowany. Tak, nawet powinny być 2 takie wizjery. Ach, dobra, są, posłuchajcie. 1, drugi i tu 3. No i w tym właśnie wypadku przechodzimy do ramki z kadłubami i skrzydeł. Tu właśnie mamy jeden z wizjerów i drugi wizjer powinien być pod spodem, no ale pod spodem to w dolnym skrzydle. Zwróćcie uwagę, linie podziału blach są oczywiście wklęsłe. Na 78 roku jest to nowość. Większość firm jeszcze produkowała elementy, właśnie wszystkie detal był robiony wypukle. Co prawda nie ma tu takich podziałów blach jak w przypadku Kate od Bordera, czy też w Hasegawie w skali 1:48, ale ten detal, który powinien być widoczny na skalę 72, został pokazany. Naprawdę bardzo porządnie to wszystko wygląda. Od spodu standardowo wygląda, nie ma się czego, taki dzisiejszy short run, tak? Chociaż ten model myślę, że przewyższa short runy niektóre. Wnętrze kabiny tak wygląda. Oj, będzie zabawa, powiem wam, będzie fajna zabawa, tego modelu nie sklejałem. No i tutaj jest lewa strona, czyli mamy lewe skrzydło, no i lewa część kadłuba.
No właśnie, i tutaj mamy skrzydło, dość duże to skrzydło jest i tu widzimy właśnie Judasza, nie no przesadzam, jest to po prostu wizjer, który umożliwia bombardierowi po prostu odpowiednie ustawienie i odpowiednie wypuszczenie torpedy, czy też bomb. No i tu trzeba zwrócić uwagę, że bomba była delikatnie na prawą stronę. Czyli jak samolot stał w ten sposób, miał przód, to bomba, ewentualnie torpeda nie była centralnie po środku, tylko przesunięta delikatnie na prawą stronę. I jeżeli chodzi o sam detal, też myślę, że jeszcze trzeba będzie kilka rzeczy dorobić, ale naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Zobaczcie, 78 rok. No i ramka ostatnia. Mamy tutaj też właśnie pokazaną torpedę. I zaczniemy od silnika. Zwróćcie uwagę na detal. Niektóre firmy do dzisiaj niektórych elementów nie dodają w silnikach. A tu widzicie, jest pośrodku, co jest kabel specjalny, przewód właśnie centralnie do silnika. Odsłona, tu jest ciąg dalszy osłony, jeszcze kawałek mamy, bo tu będzie naprawdę kawał. Pamiętajcie, że to był bombowiec torpedowy i to było kawał maszyny. Są nadlewki, są gdzieniegdzie wklęśnięcia, ale to jest żaden problem. Przynajmniej 45 lat, jak ten model, powiedzmy, w tym opakowaniu spędził, nie będzie to dla mnie żadnego problemu. Oj, marzy mi się taki właśnie ten Kate, czy na przykład Aichi Val, obecnie już wyprodukowane, żeby one były naprawdę tak bardzo dobrze wyprodukowane, zrobione, że były w normalnej cenie, bo niektórzy producenci samolotów wydają bardzo ciekawe modele japońskich samolotów, a niestety ceny są naprawdę z czapy. Torpeda. Druga część torpedy. I powiem wam, że czasami tak patrzę właśnie na te modele samolotów. Tu są dwa fotele. No jak na tamte lata, rewelacyjnie wykonane. Jeżeli komuś po prostu ktoś będzie chciał go bardziej unowocześnić, no to najmniejszego problemu nie ma. I tu jest właśnie fragment kabiny, podłogi dokładnie kabiny. Zwróćcie uwagę, jak był fajnie detal wykonany na tamte lata. Są zapadliny. Niestety zapadnięcia, tak zwane skurcze, no ale cóż, no bywa. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę, a propos haka, jak tutaj właśnie ten hak jest montowany, czy on ma, aha, tutaj jest w ten sposób, dobra, jest hak, jest częściowo tylko będzie widoczny, tak, tu jest, posłuchajcie, ten element tutaj to jest właśnie imitacja haka. Nie jest on uwypuklony, uwidoczniony, że w ten sposób, więc jeżeli ktoś chce zrobić wersję lotniskową, taką, która akurat właśnie Kate wylądowała, no to będzie musiał tu specjalnie tak usunąć to, delikatnie rozpiłować na odpowiednim odcinku kadłub i po prostu umieścić wtedy hak. Moi mili, to wszystko. Mamy omówioną Nakajimę typ 97 MK3 Kate, czyli wersja późna B5N2. Mam nadzieję, że ten unboxing wam się podobał, a wkrótce kolejny japoński samolot, również z Hasegawy, również kupiony dla tego małego dzieciaka, żeby były chyba na leki, chodziło o leki, ale w każdym razie nieważne, jest to dla dziecka, więc zostały zakupione dwa modele. Dziękuję wam za uwagę, do następnego unboxingu i pamiętajcie oczywiście o... Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję ci.